No, myślę, że już jest pora najwyższa, żeby rozpocząć naszą drugą sesję w tym jubileuszowym cyklu. Pierwszym prezenterem będzie pan profesor Stanisław Mrówczyński, który opowie o nagrodach Nobla i co one mają wspólnego z tym, co my robimy. Pan profesor Mrówczyński jest dyrektorem Departamentu Badań Podstawowych w naszym instytucie. Zapraszam. Ja będę chciał Państwu opowiedzieć o badaniach podstawowych, które są prowadzone w NCBJ. Ale zacznę może od przedstawienia, jak wielki jest obszar władania współczesnej fizyki. Otóż tutaj jesteśmy my, obiekty około metrowych rozmiarów. Jeśli posuwamy się w kierunku większych rozmiarów, no to mamy Ziemię, Układ Słoneczny, galaktyki i wreszcie mamy Wszechświat jako całość i przy 10 do 27 mamy granicę obserwowalnego Wszechświata. Jeśli idziemy w dół, to mamy o 10 rzędów wielkości mniejsze atomy, potem mamy jądra atomowe i tutaj jest duży obszar naszej tradycyjnej aktywności. Mamy fizykę cząstek elementarnych, eksperymentalną. Tutaj zaznaczam słynny wielki zderzacz hadronów, który bada ten zakres skal długości, ale mamy również teoretyków, którzy się zajmują problemami kwantowej grawitacji, czyli to są rozmiary rzędu 10 do minus 35 metra. Tutaj nie powiedziałem, że pokrywamy ten obszar, ale pokrywamy ten również naszymi badaniami. Zajmujemy się fizyką gwiazd, fizyką galaktyk, a również kosmologią jako całością. A zatem w NCBJ zajmujemy się tym, co największe i tym, co najmniejsze. I jest poważny problem, o czym opowiedzieć. Chciałbym podkreślić, że w ciągu 10 lat funkcjonowania NCBJ ukazało się około 3,5 tysiąca publikacji dotyczących badań podstawowych, przy którym departament, którym kieruję, miał istotny wkład. W związku z tym, jak z tego można wybrać coś? No i po dłuższych deliberacjach w szerszym gronie doszliśmy do wniosku, że można opowiedzieć o badaniach, które są ściśle związane z nagrodami Nobla, które zostały przyznane właśnie w latach funkcjonowania NCBJ. Ja nie chciałbym być źle zrozumiany i nie chcę powiedzieć, że bez naszego wkładu te nagrody Nobla nie byłyby przyznane. Niemniej mieliśmy swój pewien wymierny wkład w te badania, ale jest inny ważny powód. Otóż nagrody Nobla wskazują te dokonania nauki, które są szczególnie ważne. Te, które wskazują kierunki rozwoju, te, które wpływają na obraz świata, który nas otacza. I te powody są dostatecznie dobrym powodem, żeby właśnie o tych badaniach mówić. Zacznę więc od Nagrody Nobla z roku 2013. Tutaj jest François Englert i Peter Higgs. Tutaj pozwoliłem sobie zamieścić zdjęcie Petera Higgsa z moimi 2 doktorantkami, z panią Kasią Deją i Aliną Czajką. Obie panie po dłuższych wojażach są w NCBJ, pracują z nami. A Nagroda Nobla z roku 2013 była przyznana za odkrycie tak zwanego mechanizmu Higgsa, czyli pewnego fizycznego mechanizmu odpowiedzialnego za generowanie mas w mikroświecie. Ja teraz podejmę próbę wytłumaczenia, o co z grubsza tutaj idzie. Otóż zacznę od końca XVIII wieku, kiedy Charles Coulomb sformułował prawo, które poznajemy w szkole. Otóż jeżeli mamy 2 ładunki, to wiemy, że ładunki jednoimienne się odpychają, różnoimienne przyciągają, ale najważniejszy dla mnie jest ten kawałek, dla mojej opowieści. Otóż fakt, że siła maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości między ładunkami.
Od tego czasu dużo w fizyce się zmieniło. Zrozumieliśmy naturę oddziaływań elektromagnetycznych i umiemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to są odwrotne kwadraty, a nie jakaś inna potęga, na przykład trzecia. Z punktu widzenia tego, co robił Coulomb, tu mogłoby być 3, a mogłoby być i 2,5. Jednak jest bardzo określony powód, dlaczego to musi być druga potęga. Otóż dzieje się tak dlatego, że foton, który jest odpowiedzialny za występowanie oddziaływań elektromagnetycznych, który, tak mówiąc naiwnie, jest wymieniany pomiędzy obiektami, które niosą ładunek, jest bezmasowy. Współczesna fizyka ma to do siebie, że nie tylko próbuje opisywać świat, ale próbuje odpowiadać na pytanie dlaczego. Więc pierwsze było dlaczego kwadrat, dlatego że foton jest bezmasowy. Następne dlaczego jest bezmasowy. Odpowiedź jest taka, że foton musi być bezmasowy, bo tylko dzięki temu elektrodynamika ma pewną piękną cechę, która się nazywa symetrią cechowania. To znaczy możemy zmieniać potencjały w sporym zakresie, a nie wpływa to na opis całego układu. Układ jakby tego nie czuje. No i teraz, a dlaczego jest symetria cechowania? Również jest bardzo określony powód. Otóż Emma Noether wyjaśniła, że istnieje związek pomiędzy symetriami a prawami zachowania. I w tym wypadku okazuje się, że występowanie symetrii cechowania jest ściśle związane z zachowaniem ładunku elektrycznego. Nie wiem, czy ten łańcuch można by kontynuować, bo jeśli ładunek nie byłby zachowany, to ten świat by wyglądał zupełnie inaczej, więc trudno sobie to byłoby nawet wyobrazić. No a teraz jakby poznając siły mikroświata, została wykonana jakby odwrotna droga. Tutaj droga była zależność kwadratowa od odległości siły, bezmasowość fotonu, symetria cechowania, zachowanie ładunku. Natomiast w przypadku poznawania sił mikroświata droga została jakby pokonana w drugą stronę. Eksperyment podpowiadał, że są pewne wielkości zachowywane w mikroświecie. W związku z tym wynikało z tego, że powinna istnieć pewna symetria. To prowadziło do określonego wzoru na te siły, które w mikroświecie działają. No ale tutaj nastąpił pewien kłopot poważny. Otóż kłopot polegał na tym, że jeżeli by wszystko było tak jak w elektrodynamice, no to wtedy siły by zanikały proporcjonalnie do odwrotnych kwadratów odległości. A to by oznaczało, że siły mikroświata są nieskończenie zasięgowe. Ale my wiemy, że tak nie jest. Siły jądrowe swoje władanie kończą na rozmiarach jąder atomowych, a tak zwane oddziaływania słabe mają jeszcze mniejszy zasięg. No więc nie można tak prosto powtórzyć tej drogi. Innymi słowy, nośniki oddziaływań są masywne, co powoduje, że siły, które tutaj próbuję pokazać, jeżeli by masa nośnika byłaby zerowa, to ta siła się rozciąga w nieskończoność, natomiast przy niezerowej masie na odległościach rzędu odwrotności masy kończy się występowanie danej siły. I teraz mechanizm Higgsa to jest mechanizm pokazujący, jak można jak pogodzić symetrię cechowania ze skończonym zasięgiem występujących sił. W roku 1964 ukazały się 4 prace, które wspaniale tę kwestię objaśniły. Tutaj jest w sumie 5 autorów i Komitet Noblowski miał duży problem, jak nagrodzić tych fizyków, dlatego że jest reguła, że mogą być tylko 3 osoby nagrodzone. Ostatecznie nagrodzono fizyków z tych autorów pierwszych 3 prac, a Robert Braud zmarł w 2011 roku, więc on już nagrody nie uzyskał. No i teraz na czym polega mechanizm, tak zwany mechanizm Higgsa? Ja nie będę próbował tych formuł wyjaśnić, powiem tylko, że jest to bardzo sprytny pomysł, polegający na tym, żeby z jednej strony symetria było i symetrii nie było. Otóż tym odpowiednikiem symetrii cechowania jest fakt występowania takiej obrotowej symetrii tego meksykańskiego kapelusza. Jeżeli nasz układ jest tutaj na szczycie tego kapelusza, no to wtedy jest piękna symetria.
Teraz symetria nadal występuje, dlatego że nasza kuleczka może się stoczyć w dowolnym kierunku. Żaden kierunek nie jest wyróżniony. Niemniej jak już się stoczy i znajdzie się w jakimś miejscu, to następuje tak zwane spontaniczne łamanie symetrii. I całym tym zabiegiem, żeby z jednej strony symetria była, a z drugiej strony była złamana, można wygenerować masę nośników oddziaływań. No i tutaj ja moim studentom to precyzyjnie tłumaczę, jak to działa, ale tutaj może sobie daruję, tylko powiem, że mechanizm Higgsa stał się bardzo ważnym elementem modelu standardowego, modelu, który jest pewną sumą naszej wiedzy o mikroświecie. I podstawowa idea modelu można zapisać dosyć prostą formułą, która mieści się na kubku, natomiast ona wypisana już ze wszystkimi szczegółami jest złożona. I w tym morzu formuł jest również ten człon, który mówi, jak bozon Higgsa, który jest związany z istnieniem mechanizmu Higgsa, że on będzie się rozpadał w szczególności na 2 fotony. I w związku z tym mechanizm Higgsa prowadzi do bardzo konkretnego przewidywania, że powinna istnieć cząstka, która będzie się rozpadała na 2 fotony. No i był ten problem już w późnych latach 60. był dobrze rozumiany, no ale pozostawała kwestia, jak to zrobić, jak to zmierzyć. Żeby to było możliwe, musiał powstać wielki zderzacz hadronów, największe urządzenie badawcze zbudowane przez człowieka. Pod Genewą wydrążono wielki tunel długości 27 kilometrów pod ziemią i w tym tunelu jest umieszczony taki torus i w tym torusie krążą rozpędzone jądra atomowe, jedne w prawo, drugie w lewo i następnie są punkty przecięcia i w tych przecięciach znajdują się wielkie detektory i tam obserwujemy, co się dzieje, jeżeli dochodzi do zderzeń między tymi jądrami. To jest oczywiście urządzenie, które tylko mogło powstać przy wielkiej międzynarodowej współpracy, bo jego koszt jest oczywiście ogromny. Teraz kilka zdjęć, jak to wygląda, ten tunel, w którym tunel ma 27 kilometrów, jest 1600 nadprzewodzących magnesów. Na początku, kiedy w 2010 roku uruchomiono akcelerator, była pewna drobna katastrofa. Zagotował się, bo te magnesy są nadprzewodzące, więc tam jest ciekły hel i ten ciekły hel się zagotował i był spory problem, ale trudności techniczne pokonano. I w jednym są 4 wielkie eksperymenty przy LHC. Jeden z nich nazywa się CMS, czy też Compact Muon Selenoid. Jest to ogromne urządzenie, które jest tutaj pokazane w porównaniu z rozmiarem człowieka. Gigantycznych rozmiarów detektor. No i jest nasz zespół z NCBJ. Ja wziąłem te osoby, tutaj wyliczam, które uczestniczyły w pracach, które doprowadziły do zaobserwowania bozonu Higgsa. I tutaj mamy jakby taką wizualizację tego, co się w tym detektorze dzieje. Z 2 przeciwnych kierunków wpadają protony, tutaj dochodzi do zderzenia. W tym zderzeniu produkowanych jest bardzo wiele cząstek i wśród nich szukamy fotonów, które pochodzą z rozpadu bozonu Higgsa. No i czyli jest taki proces, zderzamy protony, ma się wyprodukować bozon Higgsa plus cokolwiek. Następnie ten bozon Higgsa rozpada się na 2 fotony i rejestrujemy te 2 fotony. Oczywiście jest bardzo wiele różnych źródeł fotonów i w związku z tym mówimy, tło jest ogromne. No i ta niewielka górka tutaj, która została zmierzona przez Atlas, a tutaj przez CMS, była właśnie sygnałem obecności wśród produktów, tego zderzenia bozonu Higgsa. I w ten sposób, kiedy bozon Higgsa został zaobserwowany, to był wielki triumf modelu standardowego.
Tutaj mamy taką tabelę ze wszystkimi cząstkami modelu standardowego. A zatem pierwsza, ta grupa fioletowa, to są kwarki, które chodzą parami. Zielone to są leptony, które też ustawiają się w pary. Tu jest bardzo ważna struktura modelu, że można by tylko, nie można niczego stąd wydłubać, wtedy model traci swoją spoistość. Natomiast można by dodać jeszcze jedną kolumnę, jeszcze jednych kwarków i leptonów, ale takich nie obserwujemy. Tutaj mamy nośniki oddziaływań i w szczególności te nośniki oddziaływań, tu mamy foton, nasz dobrze znajomy, a tutaj mamy te ciężkie bozony. I wreszcie zarejestrowano bozon Higgsa. I to dopełniło obrazka. A teraz mamy następną Nagrodę Nobla, która jest kłopotem modelu standardowego. To jest Nagroda Nobla za tak zwane oscylacje neutrin. I kilka słów wyjaśnienia. Otóż trzeba zacząć od neutryna. Przepraszam. Więc trzeba zacząć od neutrina. Obserwowano rozpad beta jeszcze w latach 20. i był kłopot z tym rozpadem beta. Tu jest przykład rozpadu beta neutronu i rejestrowano dwie cząstki, które widziano, proton i elektron. I zdawało się, że jest coś źle z zachowaniem energii, co jest fundamentalnym prawem, bo widziano, że energia produktów jest mniejsza niż energia neutronu. To się wyjaśniło, że jest pewna cząstka bardzo słabiutko oddziaływująca, którą wprowadził Wolfgang Pauli i ona unosi brakującą energię. Później poznano, że są trzy różne neutrina i one są tutaj zaznaczone, one są częścią modelu standardowego. A już w latach 50. zauważyliśmy, że jest pewien problem z neutrinami. Otóż Słońce, które nam daje życiodajne ciepło, jest wielkim reaktorem jądrowym, a reakcjom jądrowym towarzyszy emisja neutrin. Tych neutrin jest produkowana ogromna ilość, ale one słabiutko oddziaływują i w związku z tym jest je bardzo trudno zarejestrować. Ale problem był taki, to była powoli tak jakby budowana podejrzenie, że coś jest zupełnie niedobrze, bo liczba neutryn rejestrowanych na Ziemi nie zgadzała się z przewidywaniami teoretycznymi, które były bardzo solidne, bo my wiemy, ile ciepła dociera od nas ze Słońca. I wtedy Bruno Pontecorvo sformułował hipotezę, że być może z neutrinami dzieje się coś bardzo dziwnego. Otóż, że one zmieniają swoją tożsamość. I w związku z tym, jeżeli startujemy powiedzmy z neutrin elektronowych, to kiedy one sobie lecą, to one się przekształcają w inne neutrina. I jest taki oscylacyjny obrazek. To zostało, jak powiadam, sformułowane w 1957 roku i jednym z ważnych eksperymentów, który potwierdził, że tak faktycznie jest, był zrobiony w Kamioce, czyli w neutrinowym obserwatorium. Pod górą Ikeno jest kopalnia, nieużywana już, i tam się znajduje wielki zbiornik fantastycznie czystej wody, około 50 000 ton, otoczony powielaczami. I teraz jeżeli wpadnie neutrino i będzie chciało oddziaływać z jądrem atomowym tutaj, to powstaje błysk promieniowania Cherenkova, który umiemy zarejestrować. Ten układ był wykorzystywany w całej serii eksperymentów, natomiast ja opowiem o tym eksperymencie, w którym my bezpośrednio uczestniczymy. To jest eksperyment T2K. To jest eksperyment na wyspie Honshu. Mamy dwa laboratoria, właśnie tą Kamiokę i centrum akceleratorowe J-Park. I tutaj są produkowane neutrina jonowe. I teraz jak to następuje? Otóż w konwencjonalnych reakcjach jądrowych produkujemy pi+y się rozpadają i produkują się neutrina jonowe. One następnie lecą 300 kilometrów. No i jest pytanie, co się z nimi dzieje. Otóż część z nich, jak już dzisiaj dobrze wiemy, przekształca się w neutrina elektronowe. I tu się ukazała bardzo ważna praca. Pierwsza praca, która pokazała, że my nie tylko obserwujemy sytuację, że nam brakuje tych neutrin, których się spodziewamy, ale tutaj udało się pokazać, że my widzimy neutrina jakby nadwyżkę, czegoś, czego nie było. I tutaj, tak jak powiadam, mamy w tym swój udział, mamy zespół uczestniczący w tym eksperymencie. I to jest wielki triumf eksperymentu. Tak jak poprzedni wynik był wielkim triumfem, to jest wielki kłopot modelu standardowego, bo oscylacje neutrin oznaczają, że neutrina są masywne, a to powoduje, że
model standardowy wymaga pewnej rewizji i to jest bardzo ważny kierunek obecnych badań. I ostatnia Nagroda Nobla. Nagroda Nobla przyznana za detekcję fal grawitacyjnych. Otóż historia zaczyna się bardzo dawno, w 1916 roku, kiedy Einstein sformułował relatywistyczną teorię grawitacji, a następnie zrobił dosyć prosty zabieg, typowy dla teoretyków. Przyjął, że tensor metryczny, który określa geometrię wszechświata, można rozłożyć w taki sposób, że jest pewna część, która występuje wtedy, kiedy nie ma grawitacji i niewielka poprawka wynikająca z bardzo słabej grawitacji. Czyli mówiąc fachowo, zlinearyzował teorię i pokazał, że wtedy tensor metryczny spełnia równanie falowe, a zatem istnieje fala grawitacyjna. Ale sprawa nie była taka prosta, bo fala grawitacyjna to jest oscylacja czasu i przestrzeni. W związku z tym powstaje podejrzenie, że jeżeli my naszego obserwatora będziemy odpowiednio ruszać w tym samym rytmie co fala, to żadnej fali nie będzie. I ta dyskusja trwała 40 lat. Einstein kilkakrotnie zmienił zdanie w tej sprawie, aż około roku 1957 wypracowano zgodę, tutaj zresztą bardzo ważną rolę odegrał polski fizyk Andrzej Trautmann i nastąpiła zgoda. Tak, istnieją fale grawitacyjne. I te fale grawitacyjne mają bardzo taką szczególną naturę, tak zwaną kwadrupolową, czyli jeżeli propaguje się fala, to ona rozciąga przestrzeń to w tym kierunku, to w tym kierunku. W kierunku poprzecznym do propagacji, to podłużnym. Otóż ten rysunek od razu sugeruje, jak należy zaobserwować falę grawitacyjną. Trzeba zbudować odpowiedni spektrometr, który będzie miał prostopadłe ramiona. I teraz tak to faktycznie zostało zrealizowane, że tutaj mamy ramiona ogromnej długości, 4 km. I teraz jest tutaj tak, że tutaj fotony są uwięzione i tak jest nastrojony aparat, żeby była powiedzmy interferencja wychodzących fotonów. I teraz jeżeli przyjdzie fala i ona to ramię powiedzmy wydłuży, a to skróci, no to wtedy załamuje się interferencja i my to powinniśmy obserwować. No i powstały takie wielkie detektory. Jeden jest umiejscowiony w Luizjanie, w drugi w stanie Washington. Idzie o to, żeby mieć pewność, że to nie jest jakieś zaburzenie sejsmiczne, tylko że to jest fala, która najpierw powiedzmy dotarła tutaj, a po pewnym opóźnieniu tutaj. Tutaj mamy pokazane dwa amerykańskie, tu jest włączony teraz jeszcze europejskie obserwatorium Virgo. Tu jest odkrycie fal grawitacyjnych. Tutaj było bardzo trudno na co my mamy obserwować, więc trzeba było przygotowywać tak zwane wzorce sygnałów i to było właśnie ten część, w którą profesor Królak ze współpracownikami był zaangażowany. Tu jest przykład takiego sygnału zlewających się dwóch czarnych dziur. Dwie czarne dziury rotują wokół siebie i wreszcie zlewają się w jedną. I tu mamy falę grawitacyjną, która skraca się jej częstotliwość. Rozpędzają się czarne dziury i zmniejsza się ich odległość. I tu jest sygnał, który zarejestrowano w Waszyngtonie i w Luizjanie z odpowiednim wzajemnym opóźnieniem. W związku z tym to jednoznacznie pokazało, że mamy fale grawitacyjne. I teraz ja już tylko na koniec. Jest pewna jedność badań podstawowych i to bardzo dobrze w tej działalności naszego instytutu widać, dlatego że to, co się dzieje w najmniejszych skalach i największych, się spotyka i bardzo dobrze, że w naszym właśnie instytucie zarówno zajmujemy się kosmologią, jak i fizyką cząstek czy kwantową grawitacją. Dziękuję.